Cześć! W tym filmie tania, przenośna zgrzewarka do ogniw Finirsi SWM10. Ten model ma kolorowy wyświetlacz i więcej ustawień niż niewiele tańsze modele. Pokażę, jakie ustawienia i do czego służą. Zgrzewarkę kupiłem na Allegro. O dziwo, znalazłem tam taniej niż na AliExpress. Dostałem polską fakturę VAT, gwarancję, a następnego dnia zgrzewarka była w paczkomacie. Na początek to, co mamy w pudełku. Instrukcje, zgrzewarkę, elektrody, zapasowe końcówki, kabelek USB. Wszystko co niezbędne i nic więcej. Zobaczmy parametry zgrzewarki. Mamy tu akumulator 5000 mAh. Taki standard w tym przedziale cenowym. Maksymalny prąd 1200 A. Też nic szczególnego. Możemy zgrzewać blaszki niklowe, stalowe, ze stali nierdzewnej o grubościach od 1/10 do 2500 mm. Przynajmniej według instrukcji. Mamy też funkcję powerbanku. Przełączamy się krótkim naciśnięciem łącznika. Przytrzymując klawisz na dole, mamy dodatkowe ustawienie. Opóźnienie zgrzewania, czyli czas od przyłożenia elektrod do pierwszego zgrzania. Oraz czas pomiędzy kolejnymi zgrzewami, jeśli wybierzemy więcej niż jeden. Reszta to ustawienia ekranu, języka, napięć, temperatur czy przywrócenie ustawień fabrycznych. Przejdźmy zatem do zgrzewania. Tu mamy najważniejsze ustawienia. Pierwsze to czas wstępnego podgrzania. Przed właściwym zgrzewaniem. Domyślnie jest 2 milisekundy, testowałem też 1 milisekundę i to moim zdaniem są dobre ustawienia. Ma to podgrzać materiał i usunąć tlenki, przynajmniej w teorii. Następnie długość impulsu właściwego zgrzewania. To chyba najważniejsze ustawienie. Nie mamy możliwości regulacji natężenia prądu, więc ustawiamy energię zgrzewania tylko regulując czas impulsu. Kolejny parametr to czas pomiędzy wstępnym podgrzaniem a właściwym zgrzewaniem. Ustawiam 5-10 milisekund i to dawało najlepsze rezultaty. Tu najlepiej poeksperymentować. Następne ustawienie to ilość zgrzewów, następujących jeden po drugim. Ma to wzmacniać zgrzewy, na przykład przy grubszych blaszkach. Tu warto pamiętać, że każdy kolejny zgrzew w krótkim czasie nagrzewa nam ogniwo. To tyle teorii. Zobaczmy, jak ona sobie radzi. Mam blaszkę grubości 1/10 mm i stare ogniwo 18650. Zobaczcie, jak wygląda zgrzewanie na różnych ustawieniach. Praktycznie przy 20 milisekundach impulsu głównego są już akceptowalne zgrzewy. Nawet na tak nieprzygotowanej powierzchni. Gdyby była oczyszczona, pewnie byłyby lepsze. I tak trudniej tu oderwać blaszkę niż przy oryginalnych zgrzewach. Zobaczmy jeszcze trzykrotny zgrzew.
efekt jeszcze lepszy. Ale czy nie nagrzewamy za bardzo ogniwa? Sprawdźmy na termowizji. Przez moment pojawiło nam się około 60 stopni Celsjusza. Podsumowując, do amatorskich zastosowań, wymiany pojedynczych ogniw, ta zgrzewarka powinna spełnić oczekiwania. Do zawodowych lepiej pomyśleć o stacjonarnej, zasilanej z sieci, no i pewnie 10 razy droższej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.